No hej, w naszą dzisiejszą podróż wybieramy się do stolicy Karkonoszy. Jelenia Góra, bo to o niej mowa, jest dosłownie naszpikowana miejscami nieoczywistymi. Ruszamy zatem, by je odkryć. Miłego oglądania! Na terenie wsi Kunersdorf w końcu XIII wieku uruchomiono papiernię, w miejscu której w ostatnich latach XIX wieku koncern Schulera uruchomił produkcję celulozy papierniczej. W 1932 roku zakład został przejęty przez firmę Fricks, która uruchomiła tu kombinat celulozowo-włókienniczy. Zachowane budynki przemysłowe są efektem rozbudowy z lat 1932-1940. Po 1945 roku większość maszyn magicznie powędrowała do Sowieckiego Sojuzu, ale już w 1947 roku udało się wznowić pracę zakładu. Po II wojnie światowej obiekt zaadoptowany został na zakłady chemiczne od 1951 roku pod nazwą Cellulosa, a od 1990 jako Jelchem. Istnienie cellulozy było blokadą dla rozwoju terenu wokół zakładu. Straszliwy smród spowodował, iż wokół fabryki utworzono strefę, w której nie wolno było niczego remontować ani budować. Dlatego też m.in. nie powstało osiedle centralne, które miało połączyć Jelenią Górę z Cieplicami.
W 1989 roku całkowicie zlikwidowano produkcję wiskozy. Pozostało parę nieszkodliwych linii produkcyjnych, a reszta budynków popadła w ruinę. Kombinat trudno zaadoptować na jakieś inne cele, bo wszystkie budynki przesiąknięte są trującymi związkami siarki. Cały czas zresztą trwa remisja tych związków, co wyraźnie się odczuwa podczas zwiedzania ruin. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? Ten niesamowity most został wybudowany w okresie od sierpnia 1863 roku, kiedy to nastąpiło wbicie w rubaniu pierwszej łopaty na budowie kolei w kierunku Jeleniej Góry, do sierpnia 1866, gdy linię kolejową uroczyście otwarto. Uzyskano dzięki temu połączenie ze Zgorzelcem i Berlinem. Kamienny, ośmioprzęsłowy wiadukt nad Bobrem był największą budowlą inżynieryjną w pierwszym etapie budowy Śląskiej Kolei Górskiej. Zamykając od południa przełom Bobru, tzw. Borowy Jar, stał się od razu atrakcją turystyczną, uzupełniającą romantyczne budowle i instalacje w tej okolicy, takie jak Likoń czy cudowne źródło. W maju 1945 roku wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most w powietrze. W latach 1951-1954 zbudowano nowy wiadukt. Jeden z najładniejszych w Polsce. Jest to obiekt żelbetonowy wsparty na jednym elipsoidalnym łuku o wysokości 33 metrów. Niestety jego konstrukcja znacznie odbiega od pierwowzoru.
W niewielkiej odległości od mostu kolejowego jest źródło ujęte w kamienną obudowę zwane Cudownym. Wypita z niego woda ma ponoć dar wykrywania kłamstwa, a w szczególności niewierności małżeńskiej. Pod koniec XIX wieku źródło zostało omurowane przez Towarzystwo Karkonoskie. Zdrój jest prawdopodobnie starym kultowym źródłem słowiańskim, wiążącym się z sąsiednim Grodem. Tu w średniowieczu odbywały się sądy boże, na których sądzono rycerzy oraz czarownice. Podobno woda miała również moc wykrywania zdrady małżeńskiej. Inna legenda mówi, że picie wody ze źródełka było próbą na prawdziwość słów pijącego, sprawdzianem jego prawości i niewinności. Woda ze źródełka jest bardzo smaczna. Często spotkać można jeleniogórzan spacerujących z pojemnikami na wodę, którzy wykorzystują ją do parzenia kawy i herbaty. I to by było na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!